Kościół Świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu to jedna z najważniejszych świątyń w stolicy. Pełni funkcję sanktuarium diecezjalnego związanego z postacią błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Parafia pod tym wezwaniem została oficjalnie erygowana w grudniu 1927 roku przez kardynała Aleksandra Kakowskiego. Budowa monumentalnej świątyni rozpoczęła się na początku lat 30. XX wieku według projektu architekta Łukasza Wolskiego. Architektura budynku reprezentuje styl modernizmu z wyraźnymi elementami neoklasycyzmu i tradycyjnej formy bazylikowej. Na terenie przykościelnym znajduje się również symboliczny dzwon ufundowany przez rzemieślników i robotników. Świątynia została zaprojektowana jako trójnawowa budowla na planie Krzyża Łacińskiego z dwiema strzelistymi wieżami. Prace budowlane zostały gwałtownie przerwane we wrześniu 1939 roku z powodu wybuchu II wojny światowej. W trakcie obrony Warszawy niedokończony kościół ucierpiał w wyniku niemieckich bombardowań artyleryjskich i lotniczych. Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku w podziemiach świątyni funkcjonował powstańczy szpital polowy. Niemcy wykorzystywali wyższe partie nieukończonej budowli jako strategiczne punkty obserwacyjne na Żoliborzu. Po zakończeniu działań wojennych i zniszczeniu miasta przystąpiono do natychmiastowej odbudowy oraz zabezpieczenia murów. Głównym architektem odpowiedzialnym za powojenne dokończenie budowy i modyfikację planów został Edgar Norwerf. Prace wykończeniowe w trudnych warunkach komunistycznych trwały przez kilkanaście lat po wojnie. Uroczystej konsekracji gotowego kościoła dokonał 7 września 1963 roku prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W latach 70. XX wieku świątynia stała się ważnym ośrodkiem duszpasterstwa akademickiego i inteligencji. W 1980 roku do parafii na Żoliborzu został skierowany jako rezydent i wikariusz ksiądz Jerzy Popiełuszko, który szybko zyskał ogromny szacunek parafian dzięki swojej skromności, empatii i zaangażowaniu społecznemu. Po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku kościół stał się oazą wolnego słowa i oporu. Ksiądz Jerzy zaczął regularnie odprawiać w świątyni słynne msze święte za ojczyznę. Nabożeństwa te gromadziły co miesiąc tysiące wiernych, robotników i działaczy zdelegalizowanego Związku Solidarność. Wokół kościoła systematycznie gromadziły się patrole milicji oraz agenci komunistycznej służby bezpieczeństwa. Świątynia na Żoliborzu stała się w tamtym okresie ogólnopolskim centrum pomocy materialnej dla osób internowanych. W październiku 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy bezpieki. Wiadomość o śmierci kapelana wywołała głęboki wstrząs wśród parafian i milionów Polaków. Wnętrze świątyni charakteryzuje się przestronnością, jasnymi tynkami i monumentalnymi filarami wspierającymi sklepienie. Ołtarz główny kościoła zdobi imponująca rzeźba przedstawiająca patrona parafii, świętego Stanisława Kostkę. W oknach świątyni podziwiać można unikalne witraże przedstawiające sceny biblijne oraz historię Polski. Na chórze muzycznym znajdują się potężne organy wykorzystywane podczas liturgii i koncertów muzyki sakralnej. Na zewnętrznych ścianach budynku umieszczono liczne tablice pamiątkowe poświęcone bohaterom narodowym. W kościele funkcjonuje także kaplica Matki Bożej Częstochowskiej, będąca miejscem cichej adoracji.
Pogrzeb księdza Jerzego odbył się na terenie przylegającym bezpośrednio do kościoła. Uroczystości pogrzebowe przekształciły się w gigantyczną, pokojową manifestację patriotyczną przeciwko komunistycznej dyktaturze. Grób męczennika został zlokalizowany na przykościelnym dziedzińcu i przybrał formę krzyża z głazów. Miejsce pochówku otoczone jest charakterystycznym ogrodzeniem z kamieni połączonych grubym łańcuchem. Od momentu pogrzebu do dzisiaj grób księdza Popiełuszki odwiedziło kilkadziesiąt milionów pielgrzymów z całego świata. W czerwcu 1987 roku modlitwę przy grobie męczennika na Żoliborzu odprawił papież Jan Paweł II. Również kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, nawiedził to miejsce przed swoim pontyfikatem. Po beatyfikacji księdza Jerzego, żoliborski kościół oficjalnie podniesiono do rangi sanktuarium. We wnętrzu świątyni, w bocznej nawie, przechowywane są cenne relikwie błogosławionego kapłana. W podziemiach kościoła utworzono nowoczesne, multimedialne Muzeum Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Ekspozycja muzealna w poruszający sposób dokumentuje życie, posługę oraz męczeństwo legendarnego duszpasterza. Parafia aktywnie prowadzi różnorodne grupy duszpasterskie, ruch Światło Życie oraz chór kościelny. Co roku wokół kościoła organizowane są uroczyste procesje w rocznicę śmierci i beatyfikacji patrona sanktuarium. Odpust parafialny ku czci świętego Stanisława Kostki przypada tradycyjnie na wrzesień. Świątynia stanowi kluczowy punkt na mapie turystycznej i pielgrzymkowej współczesnej Warszawy. Otoczenie kościoła porastają stare drzewa, tworząc przestrzeń sprzyjającą zadumie i wyciszeniu. Dla wielu Polaków ten żoliborski kościół pozostaje wiecznym symbolem niezłomności, prawdy i dążenia do wolności.